W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o sprzedaży NFT powstałych we współpracy Tencent i Alaska Gold Rush, rozwiniemy wątek baz danych PebbleDB promowanych przez Phantom oraz opowiemy o współpracy Pera Wallet i Humble DeFi. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tradycyjnie chciałbym tylko przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Polygon przekazuje informacje odnośnie budowy i działania swojej technologii Zero Knowledge. Jordi Bellina wyjaśnia kluczowe aspekty dotyczące budowy open source ZK AVM stworzonego przez Polygon. Nagranie z konferencji Stanford Blockchain, podczas której Bellina poruszył wspomniane wcześniej wątki, zostało załączone do tweeta. Zaktualizowana wersja DeFi Chain Lite Wallet V2.5.0 jest już dostępna w App Store i Google Play Store. Twórcom w aktualizacji udało się wprowadzić ulepszony interfejs użytkownika oraz zmieniono etykietę wartości aktywów z USD na USDT w celu dokładniejszego przedstawienia wartości. Gate.io będzie wspierać aktualizację Theta Network. Aktualizacja Theta Network odbędzie się 29 września o godzinie 4 czasu polskiego. Wpłaty i wypłaty tokenów Theta zostaną zawieszone w czasie wprowadzania aktualizacji. Tencent ogłasza sprzedaż NFT powstałych we współpracy z Alaska Gold Rush. Aukcja 100 ekskluzywnych NFT z podwójną użytecznością rozpocznie się 16 września o godzinie 12 czasu polskiego. Wspomniane NFT będą gwarantowały posiadaczom dożywotnią subskrypcję TGLP oraz umożliwią wcześniejszy dostęp do gry Alaska Gold Rush. Regulamin aukcji NFT znajdziecie na stronie Tencent. Flow składa gratulacje zespołowi Ethereum z okazji wprowadzenia aktualizacji Merge. Flow zaznacza, że wprowadzona aktualizacja zmniejsza ślad węglowy poprzez wprowadzenie Proof of Stake. Xandar ogłasza partnerstwo z Coliseum.com. Coliseum to wirtualny ekosystem Play to Earn, który podobnie jak Steam obsługuje różne gry i aplikacje. Binance kończy integrację USDC na sieci Stellar. Płaty i wypłaty tokenów USDC są już dostępne. Flow informuje, że Emerald City postanowiło uruchomić platformę Recruit. Emerald Recruit to nowa platforma, która pomaga pracodawcom znaleźć programistów w ekosystemie Flow za pośrednictwem Emerald City. Społeczność Moonbeam drogą głosowania zdecydowała się na przyjęcie propozycji programu dotacji tymczasowych. Przejście tej inicjatywy zapewnia społeczności Moonbeam możliwość składania wniosków i propozycji finansowania. Ten program wszedł w życie natychmiast po udanym referendum i będzie obowiązywał przez 6 miesięcy. Nowa struktura wprowadzona przez propozycję społeczności zostanie zrewidowana po wprowadzeniu Polkadot Governance V2. Synapse informuje, że ich program ochrony inwestorów ponownie zadziałał. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz Legends of Aria, otrzymał 100% zwrotu inwestycji. Pozostali inwestorzy otrzymali 50% zwrotu zgodnie z zasadami działania wcześniej wspomnianego programu. Dzięki współpracy z Pera Wallet, Humble DeFi wdrożyło poziomy weryfikacji ASA w swojej aplikacji. Program weryfikacji zapewnia kompleksowy i łatwy w obsłudze przegląd aktualnego stanu każdego projektu opartego na sieci Algorand. APAC nawiązuje współpracę z RegPack, aby wspólnie dążyć do wzmocnienia nowej generacji przedsiębiorców Web3 dzięki inkubatorowi AGG. Ta współpraca będzie miała na celu wsparcie projektów opartych na Tezos przez działalność związaną z Web3, DeFi oraz grami. Hedera składa ogromne podziękowania dla Piper za przygotowanie publikacji dotyczących aktywów cyfrowych i ich wpływu na środowisko. Przygotowany artykuł jest kompleksową analizą branżową SGA. Zachęcamy do przeczytania tej publikacji, gdzie autorzy opisali aspekt napędzania zrównoważonego rozwoju przy użyciu Toko i Hedera. Herbal Foundation jest niezwykle zadowolony z rozwoju Slime World. Slime World jest strategiczną grą Play to Earn, która została zbudowana na sieci Hedera. FaceClan dołącza do Sandbox, aby stworzyć Gamified Face World. Takie działania umożliwi użytkownikom doświadczenie integracji z FaceClanem i jego społecznością. Projekt Casper wspiera wydarzenia Hack Zurich. Hackathon w Zurychu zgromadzi programistów blockchain i Web3 z całego świata. Phantom przedstawia PebbleDB. PebbleDB to baza danych opracowana przez Cockroach Labs. Ta baza danych oparta jest na plocie LevelDB z dodatkowymi funkcjami i optymalizacjami inspirowanymi częściami RocksDB. PebbleDB jest alternatywą dla domyślnej bazy LevelDB, używanej obecnie do trwałego przechowywania zdarzeń, transakcji i danych o stanie świata w kliencie Opera. Phantom zaleca używanie PebbleDB tylko w przypadku węzłów RPC o wysokiej przepustowości. Najważniejszą korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest radykalne zmniejszenie zużycia pamięci i mniejsze wykorzystanie na dysku.
Crypto Mayhem przypomina, że w zeszły piątek część zespołu zawitała na Cryptoverse Expo. Crypto Mayhem podczas tego wydarzenia zaprezentowało swój projekt. Link do filmu z prezentacji w języku polskim został załączony do tweeta. Wersja w języku angielskim jest w produkcji. Casper Labs informuje, że oprócz ETH 3.0 jest jeszcze Casper 2.0. W dalszej części wpisu projekt Casper wytyka Ethereum wprowadzenie aktualizacji protokołu dopiero po 7 latach. Casper było w stanie uaktualnić swój protokół konsensusu zaledwie 2 lata po jego uruchomieniu. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jeżeli Wam się materiał podobał. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!